Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A obiecałem Państwu ten odcinek, więc spróbuję go zrobić, choć miałem pewne z tym trudności. Tylko teraz, jaki tam był tytuł? Jaki tam był tytuł? Jeżeli ktoś z Państwa jest, to proszę mi przypomnieć, bo mi się nie wyświetla w trakcie tej transmisji. Jak to się nazywało? Wiem, że coś o nauce, o takich przedsądach, czy nawet przesądach, które funkcjonują w naukach. I jak taka odpowiedź na mój argument, że nie można obalać grzechu pierworodnego z pozycji biologicznej, ponieważ jakby sama koncepcja grzechu pierworodnego i jego wpływu na materię, na jakby to, że cała materia jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, ona jest nadprzyrodzona, nadnaturalna. Tak, i usłyszałem odpowiedź, zarzut, że no nieprawda, że nie można tak mówić, że nie można obalać tej koncepcji z pozycji jakby praw biologii, ponieważ grzech pierworodny i ta koncepcja nadprzyrodzona wchodzi w biologię, a więc biologia ma prawo ją obalać. No ale to jest błąd logiczny. I osoba, od której to usłyszałem, sama kiedyś jakby rozmawiała ze mną na ten temat i podzielała moje zdanie na temat koncepcji społecznego panowania Chrystusa Króla, wyrażonej w encyklice Quas Primas, w takim która to z pozycji takich paradygmatów funkcjonujących w świecie naukowym, no ale które same nie są nauką, tylko są pewną ideologią, pewnym światopoglądem, założeniem, które rzutuje owszem na tematy podejmowane, na wyniki badań, czego też podjąłem się przy okazji swojej pracy magisterskiej. No, musiałem wyrzucić, bo ta część, która dotyczyła nie samego terenu docelowego, czyli kultury w kilku wioskach i jakby takich materialnych, mierzalnych, zewnętrznych przejawów, które się w niej zmieniały i tym się ostatecznie zająłem, ale zanim się tym zająłem, to się przyjrzałem kwerendzie dotychczasowym badaniom na temat kultur różnych, lokalnych, na temat ich religijności, zwyczajów. No i przyjrzałem się i potraktowałem najpierw jako teren kulturę badaczy i ich założenia, które mieli z tyłu głowy, kiedy podejmowali te badania. Jednym z tych założeń było coś, co nazwałem autonomizacją, czyli takie jakby założenie jakby oczywistym było, że traktujemy religię jako jedną ze sfer kultury. Tak traktowali religię jako jedną ze sfer kultury, która jest obok innych. Tak? Tyle tylko, że takie założenie przyjęte na początku badań jako oczywistość, po pierwsze, nie pozwalało ująć religii właściwie jakby z perspektywy emicznej, a to też jest istotne, żeby zrozumieć i w jakiś sposób, nawet nie zrozumieć, ale żeby jakiś aspekt zbadać badanego zjawiska, w tym wypadku kultury i zwyczajów ludzi. No i to pokutowało w późniejszych wynikach badań, które przejmowali księża socjologowie i przez to wprowadzali po prostu błędne środki zaradcze dla pewnych zjawisk emicznych, znaczy w Kościele. Podobnie zresztą to w innych religiach jest, czy w islamie. Naczytali się akademików, a akademicy przyjęli błędne założenia, traktując religię jako jedna z różnych sfer. Natomiast religia ze swej istoty jest nawet w teorii, tak? Nawet w teorii, bo w praktyce to nie było używane w procesie badawczym i było tak, nawet jeżeli ktoś o tym w teorii mówił, to później w procesie badawczym jakoś nie umieli tego uchwycić, ale w teorii to nawet lewicowi badacze mówili, że religia to jest, czy lewicowi, czy bardziej neutralni, tacy jak choćby Claude Lévi-Strauss, strukturalista, czy Clifford Geertz, traktowali religię jako nadrzędny porządek, tak? Porządek porządków. Coś, co zawiaduje wszystkimi innymi sferami kultury i jako taka religia z definicji miesza się do wszystkiego. A przy czym jest istotne to założenie? Przy takim jakby opisie kultury czy religijności ludowej, który charakteryzuje ją jako taka, w której rozmaite sfery, w tym religia jest przemieszana z innymi sferami codzienności i traktują to jako jakaś przypadłość, nie w sensie oceniającym, ale później to niektórzy reformatorzy religijni w obrębie katolicyzmu i innych religii traktują jako jakaś przypadłość w sensie negatywnym, ale
jako taka cecha charakterystyczna religijności ludowej, że religia miesza się z innymi sferami kultury. No ale przecież to jest błędne, ponieważ to nie może to być cecha specyficzna kultury ludowej, to jest cecha religijności, religii z istoty. Religia z istoty się miesza. Tak. Dotyczy wszystkiego. Tak samo jak wracamy teraz do nadprzyrodzoności. Nadprzyrodzoność dotyczy przyrodzoności. Jest ponad nią, ale to nie znaczy, że na nią nie wpływa. Natomiast nie działa to w drugą stronę. Przyrodzoność z definicji, z zasady nie może wykraczać poza to, co nadprzyrodzone. Tak? I jak z perspektywy nadprzyrodzonej może ta nadprzyrodzoność, grzech pierworodny wpłynąć na biologię, na prawa fizyki, tak na odwrót to nie działa. Biologia z perspektywy swojej ograniczonej, naukowej nie jest w stanie, i tu wchodzi ta nie tylko antropologiczna, bo ta antropologiczna dotyczy czegoś innego, ale taka metafizyczna, może to dobre słowo, albo metanaturalna zasada nieoznaczoności. Czyli z pozycji, i z niej wynika to, że z pozycji biologicznych, fizycznych nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób oceniać i mierzyć tego, czy jakby grzech pierworodny, koncepcja nadprzyrodzona, zmieniła w jakikolwiek sposób, wprowadziła na przykład bóle rodzenia, cierpienie w przyrodzie. Bo niektórzy próbują, nawet bibliści, opierając się na innych tam naukowcach, wyciągać taki wniosek. I odpowiadają mi, że ta koncepcja, zasada nie oznacza, jest głupia, no bo jest głupia, wprost mi mówią, bo nadprzyrodzoność wnika w biologię, a więc biologia ma prawo oceniać koncepcje nadprzyrodzone. No nie ma, bo biologia z zasady jest ograniczona do przyrodzoności, a nadprzyrodzoność jest ponad nią. I zawsze jest tak, że coś, co nadzbiór, może wpływać na podzbiór. Włącza w siebie podzbiór, a inaczej. Może zbiór to nie jest dobre porównanie, ale jeśli coś jest nadprzyrodzone, to wpływa na przyrodzoność. A jeżeli coś jest tylko przyrodzone i tylko nasze narzędzia poznawcze są ze świata przyrodzonego, to siłą rzeczy nie możemy zbadać przemiany, która dokonała się z pozycji nadprzyrodzonej. To jest kwestia logiczna. To jest bardzo dobre pytanie, panie Fabianie. Ile pan się tego uczył? Jeżeli jest pan młodym człowiekiem, to ja mam taką radę dla pana. Bo to jest podstawowy błąd wielu ludzi, którzy zainwestowali dużo w tak zwaną wiedzę, w multum informacji, którym poświęcili całe studia. No ale jeżeli, tak, ciekawe, jeżeli będziemy błędne wnioski wyciągać na poziomie logicznym z małej ilości informacji, z tego, co nam jest dane, co jest w zasięgu naszego pomiaru. Nawet z tych informacji, które mamy, to znaczy, że mam swoje myślenie, mam rzeczywistość, mam szafkę, stół, jest słońce, jest niebo, są rzeczy w moim zasięgu. Jeśli nie będę umiał poprawnie myśleć na tym poziomie, to tym bardziej. Jeżeli poznam multum danych, jeżeli będę miał jakieś uprzedzenia, przedsądy, upodobania i będę do nich naginał rzeczywistość, a zawsze mamy taką tendencję, no to choćbym nie wiem, jak był inteligentny i choćbym nie wiem, ile informacji zdobył, co jeszcze jest bardziej problematyczne, gdy jestem mniej inteligentny, ale nawet choćbym był bardzo inteligentny, no to wtedy tym bardziej inteligentnie sobie wytłumaczę własne upodobania, własne uprzedzenia, własne albo takie, które, jeśli jestem uległy, które mi się narzucają przez świat, w którym żyję, nacisk, pewien rodzaj szantażu, często emocjonalnego, moralnego. Także to, że żyjemy w świecie mediów, gdzie i już w szkole jesteśmy tego uczeni, podaje nam się informacje, których nie możemy zweryfikować, a więc ale są nam przedstawione jako naukowe, jako obiektywne. Ale de facto musimy w nie wierzyć, jak w religii na poziomie autorytetu na słowo. Ślepo. Bo nie możemy ich w większości zweryfikować. No i uczymy się, wyrabiamy sobie nawyk wierzenia w pozory naukowości, a tak naprawdę w mocne narracje. Podobne do księdza ze szkoły. No może, ale nie mam w rodzinie żadnego księdza i nie uczę w szkole, także
Księdzem też nie jestem, także to chyba nie ja. Panie Mateuszu, jeżeli o kimś się mówi, że gada pierdoły, to jest taka zasada poważnych ludzi, to trzeba uzasadniać, co mówi źle. No właśnie, pytać czemu. A nie, bo tak każdy głupi może powiedzieć, że gada pierdoły, ten pierniczy, no, nie trzeba być mądrym, żeby coś takiego powiedzieć. I po robocie ja z pewnością siebie mogę mówić, a ty głupoty gadasz, głupiś jest. No i tak sobie możemy gadać. Ty jesteś nienaukowy, ty wykonujesz salto mortale, jakieś ekwilibrystyki. To jest właśnie. I jednym z takich właśnie tych przesądów, które wtedy w 2014, kiedy finalizowałem pracę magisterską, zauważyłem, zresztą nie tylko ja, bo wśród badaczy na przykład była taka Mary Douglas, która zwróciła uwagę na to, że księża socjologowie w Irlandii śmiali się z katolików, tak pogardliwie ich traktowali, że ci katolicy to taki jakiś postpiątkowy, jakieś takie zabobony postpiątkowy tutaj uprawiają. Myśleli w takich kategoriach, że post to forma zewnętrzna. Ja to nazywam tą postawę antyformalizmem. Douglas mówi o antyrytualizmie, ale takim szerszym zjawiskiem, bo antyrytualizm łączy antyformalizm z antytradycjonalizmem. To są takie autodestrukcyjne przekonania. I jednym z takich właśnie pokutujących przesądów jest to, że właśnie pobożność ludowa to jest taka formalistyczna, zewnętrzna. Nawet nie jest problemem dostrzeżenie, że ona jest taka formalistyczna, zewnętrzna. Tylko często to jest niewypowiadane wprost takie zabarwienie pejoratywne do tego formalistyczna, zewnętrzna. I z tego wnioskują wielu ludzi, wyciągają wniosek, formalistyczna, zewnętrzna, powierzchowna, a więc trzeba odejść od tych martwych form i tylko w sercu wierzyć. A niektórzy to wręcz utożsamiają tą wiarę w sercu, a skoro ten lud jest taki powierzchowny, formalistyczny, rytualny, to trzeba porzucić te rytuały, nauczyć ich czytać, pisać. I ich religijność oderwać i tak, żeby się nie mieszała ze wszystkimi sferami. A to niemieszanie wiąże się z kwestią intronizacji Chrystusa Króla, z taką koncepcją, w której papież w encyklice Quas Primas powiedział: niechże więc rządcy państw i narodów nie wzbraniają się sami i wraz ze swymi czy tam społecznościami swoich państw oddać zewnętrznych oznak czci i posłuszeństwa Królestwu Chrystusowemu. Encyklika Quas Primas. Przez Q, U, As, Primas, no tak jak się mówi. Tylko Q na początku, później U. Także mogą sobie Państwo znaleźć, poczytać. Była taka koncepcja właśnie traktująca religię już z gruntu jako jedną ze sfer kultury, którą sobie tak badamy. I wtedy, tak jak mówiłem, był taki wniosek, że ten lud to taką ma dziwną cechę, że ta religijność ludu to jest taka pomieszana z innymi sferami. Ale to jest błąd logiczny, bo religijność i błąd w założeniach nawet, nie tyle logiczny. W założeniach, bo religia z zasady miesza się do wszystkich sfer, jest porządkiem porządków, zawiaduje innymi i w związku z tym to raczej, to ciekawe, bo to raczej pewien stan kulturowy, w którym funkcjonowali akademicy, czyli takie oderwanie religii od innych sfer, to jest jakaś aberracja, to jest jakaś wyjątkowa cecha, która dotyczy nie tylko religijności, ale i oderwania od siebie różnych sfer kultury związana ze specjalizacją. No i to można prześledzić historycznie i wskazać rzeczywiście wskaźniki tego. I jednym z tych wskaźników jest to przekonanie takie, że religia, takie wręcz traktowanie jako oczywiste, że religia to jest jedna ze sfer kultury, tak? Która przejawia się w swoistych formach, tak? Religijnych, tak jak mamy sferę malarstwo, powiedzmy sport, wykonywanie pracy w polu, rzemiosło, gotowanie, budowanie. Tak, mamy sferę religijną. No nie, tylko takie rozumienie religii jest sprzeczne z każdą religią. Religia z zasady daje zasady dla wszystkich tych sfer.
I można nawet powiedzieć, że z perspektywy człowieka religijnego etyka zamyka się w religii. A jeżeli taka prosta rzecz, takie przekonanie pokutowało w różnych badaniach, one później rzutowało na taki opis, że religijność ludowa charakteryzuje się tym, że religia jest przemieszana z innymi sferami życia, że jest formalistyczna. I w tym też pokutował pewien przejęzykowiony przesąd, ja to tak nazywam, no bo co to znaczy, że formalistyczna? To chodziło o to, że lud jest niepiśmienny i ma takie formy, jakieś tam obrzędy pozawerbalne i one tak w dużej mierze przeważają nad werbalnymi, chociaż nie tyle nad werbalnymi, co nad zapisanymi. Wypowiadanymi, czytanymi. Natomiast lud ma dużo przekazu ustnego. Nie umie czytać, pisać bardzo często, no to nie miał tego. Tylko że to też jest błąd opisowy. No bo czytanie, pisanie, język, nawet przekaz ustny, to nie jest opozycja do formy. To jest jedna z form. Tak? To jest jedna z wielu form. A więc jeżeli ktoś mówi, że lud jest formalistyczny, a przez to utożsamia to, tak jak to robili różni reformatorzy religijni, którzy chcieli na przykład uzdrowić lud z powierzchownej wiary, która jest wyzuta z głębi moralnej, że ten lud tak chodzi do kościoła, a jest niekonsekwentny w swojej wierze, no to było jakby droga na manowce, no bo jeżeli słowa, i oni myśleli, że jakby nauczą lud czytać, pisać, każą im czytać książki, no i przez to lud pogłębi swoją wiarę. No ale przecież skoro ktoś może powierzchownie, formy, znaki pozawerbalne traktować powierzchownie, nie rozumieć treści wiary, to tak samo może słowa traktować powierzchownie. To jest tak samo znak, jak gest, jak pewne zachowania znaczące, jak rytuały, a dla ludzi, dla których słowa będą nowe, tym bardziej mogą one być źle rozumiane, powierzchownie rozumiane. I tak samo przecież ludzie wykształceni, oczytani mogą po pierwsze źle rozumieć to, co czytają, mogą to rozumieć powierzchownie, mogą być w tym niekonsekwentni. I takie pokutowały przedsądy, czy nawet przesądy w kulturze akademickiej, i my tu mamy taką tendencję, bo tak usłyszałem, że w kulturze humanistycznej taki jest zwyczaj, że co prawda to nie jest pewne na 100%, no ale tak się przyjęło. I to jest bardzo prawdopodobne, no ale jak nie jest pewne na 100%, to z jakich powodów jest prawdopodobne. No i wracając. Księża wielu przejmowali te wnioski badawcze, traktowane jakoś tak, i tak nie mogli tego zweryfikować, jakby wynikały z nauki. Nie, te wnioski nie wynikają z nauki, tylko z czegoś, co jeszcze przed nauką było, z takich założeń, często ukrytych, niewypowiadanych wprost. Że religia to jest jakaś osobna sfera, ale to jest błędne założenie. I z takim podejściem podszedłem do pracy, chociaż samą analizę, badanie świata naukowców polecono mi zostawić na bok, zostawić sobie na pracę doktorską. Ja myślę, że to była taka kurtuazja, taka próba, żebym się poczuł dowartościowany, że ale zostawiłem to rzeczywiście na doktorat, którego później nie podjąłem, bo trzeba było iść do roboty. I ten temat w zasadzie teraz wraca w moich rozmowach ze znajomymi, z którymi się jakby po tych 10 latach ponownie skontaktowałem i spiąłem. I tak z nauką było. I tak samo z biblistyką jest. Dlatego ostatnio miałem te tematy biblistyczne na moim kanale. I między innymi ten argument o zasadzie nieoznaczoności antropologicznej, czy też metanaturalnej, w zasadzie nieoznaczoności, metafizycznej, że jak sprawy nadprzyrodzone mogą wpływać na przyrodzone, tak my z pozycji przyrodzonych nie możemy jakby ująć tej metamorfozy, zbadać jej. Nie możemy jej podważyć. Tak samo z pozycji niepewnych do końca, a hipotetycznych badań, nie mamy prawa, bo to jest błąd metodologiczny, oceniać założeń religijnych. Nie tylko religii katolickiej. Na przykład nie mamy jeszcze, jak do tego dochodzi taka sprawa, że ktoś sobie kolejnym takim przedsądem, który zauważyłem choćby w pracy Marcina Majewskiego, który na początku się... Dobra, zostawię to jeszcze. Tylko o samym temacie powiem. Bo tak, znam się z Marcinem Majewskim, rozmawialiśmy w 2014 roku.
a teraz się nie zgadzam z jego działalnością, uważam, że ona jest wciskaniem kitu. Bo do mnie ma pretensje. Jakobym ja go obraził, bo powiedziałem, że wciska kit. No ale on już może pierwszy powtarzać, bo do mnie pretensje, że to nie on mówi, ale cała humanistyka tak mówi. A co to? Humanistykę mam traktować z pozycji autorytetu jak religię? To potwierdza ten zarzut, że on posługuje się argumentacją, która sama w sobie nie jest naukowa. Takim poziomem, który nie jest naukowy, czyli wchodzi w spór tak jakby religii z czymś, co spełnia funkcję religijną. I taką też wydzieliłem jakby kategorię w mojej pracy magisterskiej. Funkcja religijna. Że pewne zjawiska, systemy światopoglądowe, systemy założeń, o tak to ujmę, pełnią funkcję religijną. Kiedy? Wtedy, kiedy ludzie im wierzą, tak, na zasadzie autorytetu. I na ich podstawie, skoro ustaliliśmy, że religia jest nadrzędnym wyjaśniaczem wszystkiego, porządkiem porządków, z czym się ów Marcin zgodził wtedy, kiedy rozmawialiśmy o intronizacji, nawet powtarzał to za mną, no to się wtedy zgadzał. Tak? I nawet to stanowisko, z tym stanowiskiem się zgadzał, że jeżeli coś pozwala sobie podważać założenia z pozycji religii, która jest nadrzędnym wyjaśniaczem wszystkiego, to samo przejmuje funkcję religijną. To co się u ciebie w zasadzie, Marcinie, stało? Jaka jakby przemiana światopoglądowa nastąpiła, że teraz jakby tą zasadę nie wprost podważasz. Kiedy mówisz, że z pozycji biologicznych, chociaż sam nie jesteś biologiem, nie możesz tego zweryfikować, ale wierzysz. Tak? Czyli pozwalasz sobie deprecjonować założenia religii związane ze światem nadprzyrodzonym. Tak jak to, że grzech pierworodny wpłynął na kształt przyrody. No i tenże Marcin Majewski umówiliśmy się na rozmowę dzisiaj. No i powiem to, no bo po to się umówiłem, żeby z nim przegadać, a on nie chce gadać, bo się obraził, że nazwałem, że wciska kit. No mówię, i z tego powodu odwołał rozmowę. No to ja mówię, no to przecież rozmowa jest właśnie po to, żeby takie kwestie sporne wyjaśnić. Już mu na wstępie powiedziałem, że chcę porozmawiać, bo się z wieloma rzeczami nie zgadzam i będę ostro polemizował. Zaproponowałem też albo rozmowę prywatną, albo też jakieś nagranie. No i odmówił z tego powodu, że ja powiedziałem, że wciska kit i że zalajkowałem komentarz, w którym rzekomo ktoś go nazwał prymitywem. Po pierwsze, ja tego komentarza, to słowo prymityw padło w zwiniętej części komentarza, na które nie zwróciłem uwagi, a z początkiem się zgadzałem, tam nie pamiętam, co tam było dokładnie. Ale później i na początku po tym tekście Marcina sprawdziłem i wydawało mi się, bo zasugerowałem się jego, że rzeczywiście ten prymityw był skierowany do Marcina. Nie. On był skierowany ogólnie do biblistyki, do tych założeń biblijnych. O właśnie, i tam było takie, że ta biblistyka i cała ta humanizm ocenia Biblię mniej więcej tak, zablokować, że ktoś, kto jakby ma do czynienia z ciałem człowieka, ocenia po tym wartość człowieka. Marcin się obraził, odwołał spotkanie, a właśnie po to jest spotkanie, żeby takie kwestie wyjaśniać. Skonfrontować, czy dobrze się rozumiemy. No bo i on założył, że ja polubiłem, to ja pochwalam nazywanie go prymitywem, tylko że tam Marcin wprost nie był nazwany prymitywem. Poza tym ja tam komentarze jakoś słowo każdego nie analizuję, co tam jest napisane w ostatnich 2 słowach komentarza. Dalej. Ten Marcin Majewski, on pierwszy szydził, to jest obraźliwe, co mówi o ludziach religijnych, że naukowcy go nie krytykują, ale niestety to ludzie religijni, biedni tacy, bo ja obalam z pozycji nauki ich mity. Z pozycji nauki, Marcin, i dlatego się obrażają? No to popatrzmy na inną sprawę. Co mówiłeś, powtarzając za profesorem Slawikiem, który powtarzał taką starą, popkulturową, zideologizowaną śpiewkę, która nie ma nic wspólnego z nauką, z niczego nie wynika, że pewne zewnętrzne formy wstydu, to jest kolejna sprawa, to jest obalanie chochołu, wstydu, to jest pruderia, to jest fałszywy wstyd. I pieśń nad pieśniami niby to obala, że ten wstyd, że tradycyjne chrześcijaństwo to ma taki fałszywy wstyd.
Jak to z nauki wynika, że ten wstyd jest fałszywy? No jak? Jakoby ten fałszywy wstyd negował wartość ciała, a teraz nauka odkrywa, że w pieśni nad pieśniami chodziło tak naprawdę o dosłowność. Po pierwsze, że to jest takie, że raz tam, gdzie wam pasuje, to do współczesnych mitologii czy założeń ideologicznych, to interpretujecie alegorycznie. Mówię to o całej biblistyce, nie tylko do ciebie, Marcin, bo ty jesteś jej reprezentantem, a mówię do ciebie, bo ciebie znam. Tak jak na tym kanale wiele razy krytykowałem ludzi, których poznałem osobiście głównie. Najpierw ich. I przez ciebie również poznałem, przez to, że słuchałem dość długo, od 2 lat twoich wykładów. I pewna rzecz mi nie dawała spokoju, niepokoiła, nawarstwiała się i okazała się pewną stałym motywem, że tak, wchodzisz w narracje popkulturowe. Ty mówisz, sam przyznajesz się, że takie prawa ma język mediów social mediów i się nim posługujesz. No, ale to chcesz zjeść ciastko i mieć ciastko. Chcesz posługiwać się językiem social mediów, ale konsekwencji, kiedy one dotykają ciebie, nie chcesz wyciągać. Dalej, jeśli się posługujesz językiem social mediów, to musisz rozumieć, że znaczenie, że ludzie zrozumieją ten komunikat tak, jak jest rozumiany w social mediach, czyli fałszywie. Jak poruszasz tematy, wątki feministyczne, to oni zrozumieją tylko z tego, co pasuje do feminizmu. Jeśli wchodzisz w taką powszechną narrację popkulturową, też modną bardzo, że katolicy, nie tylko tradycyjne religie, to pruderia, fałszywy wstyd, ukrywanie ciała, jakieś zabobony, pogarda dla ciała. Nie. Rzecz, która jest wstyd, nie oznacza czegoś złego. Jeśli się czegoś wstydzimy, to ukrywamy coś, co często jest dla nas również wartościowe. To jest to pojęcie ambiwalentne. Znasz to pojęcie, Marcin, na pewno. Bo ty wszystko to w teorii wiesz. Myśmy nawet o wielu z tych rzeczach rozmawiali. I to jest tak, masz tą wiedzę, ale niekonsekwentnie ją stosujesz, wybiórczo. I takie jest też zagrożenie ludzi inteligentnych, którzy miriady słów przewertowali, przebadali, że każdy z nas, im więcej tych danych, tym łatwiej się w nich pogubić i być niekonsekwentnym. To każdemu z nas grozi. Jeśli za bardzo polegamy na ułomnych ludzkich dociekaniach i co jest naukowego w stwierdzeniu, że wstyd jest fałszywy? Jak ty to naukowo ustalisz? Nijak. Żadna nauka tego nie ustala. To jest założenie popkulturowe, które ja znam od ludzi, którzy nic wspólnego z nauką nie mieli. Powtarzali, utożsamiali w swojej głowie takie fałszywe utożsamienie, tworzyli wstyd, pewne formy wstydliwości, a to fałszywe, a to pruderia, a to pogarda ciała. Nie, może wynika wręcz z wartości ciała. Tak? Tak samo założenie to jest chochoł. Chochoł, kompletnie nieuczciwy i obraźliwy. Taki, że salto mortale, tak jak w przypadku Ewangelii, tak w przypadku tutaj tej interpretacji pieśni nad pieśniami alegorycznej, że pierwsi znani nam interpretatorzy już tam w I wieku wykonywali takie salto mortale, taką jak ekwilibrystykę, żeby uzasadnić, że ta pieśń nad pieśniami to nie ma być rozumiana dosłownie, ale alegorycznie, jako wyraz miłości Pana Boga do swojego, powiedzmy, ludu, Izraela, czy później do Kościoła. Tak? Ale sam przyznaję, że pierwsze znane nam interpretacje są alegoryczne. I czy takie określenie salto mortale, ekwilibrystyka, czy to jest obiektywne, naukowe? No nie. To są pewne próba naginania do współczesnych pojęć. Przecież Paul Ricoeur czy inni też nie są od tego wolni. To bardziej mówię o nim, bo jego pamiętam z mojej działki, bo tam się tą hermeneutyką bardziej zajmował, która dotyczy nie tylko tekstów, ale on głównie na tekstach operował, ale ja musiałem to przełożyć na znaki pozawerbalne. Z niczego to nie wynika. Salto mortale, ekwilibrystyka. Musieli jakieś operacje wykonywać, żeby ukryć ten sens dosłowny. Jak ukryć? Ty mówisz, że ukryli na przykład swoje dodim. Dodim, tak się akcentuje? Nie wiem, nie jestem, nieistotne. Chodzi o słowo pieszczoty, że jest tłumaczone jako miłość. I że to jest jakaś pruderia, ukrywanie. No ale jak dużo bardziej obrazowe słowa nie są ukryte.
Nie tylko w Pieśni nad pieśniami, ale w innych częściach Biblii. Wszyscy wiedzieli, co to dosłownie znaczy. Tylko wszyscy też wiedzieli i ci sami autorzy przecież, którzy niby mieli te ekwilibrystyki robić, to przecież gdyby mieli ekwilibrystyki robić, to już wtedy były sporo, to które księgi tam wkładać, które nie, to by tej księgi nie uznali jako część kanonu. Czy w jednej religii, czy w drugiej, czy w trzeciej, czy w jednej jakby grupie religijnej, czy w innej, to by po prostu nie uznali to za część kanonu, gdyby nie chcieli. A jednak uznawali, gdyby to było taki problem. To po co ekwilibrystyki robić, jak lepiej nie uznać? No to takie niekonsekwentne trochę. Naciągane jest to tłumaczenie do jakichś przedsądów i akurat tak się składa, że w popkulturze istnieje takie prymitywne założenie, że jak wstyd, jak formy zewnętrzne tego wstydu, jeszcze takie antyformalistyczne, no to pruderia, no to fałszywy. A skąd ty wiesz, że fałszywy? To jest obraźliwe dla ludzi religijnych, różnych religii. No i dla samych norm. Jest to złamanie zasady domniemania, dobroci, tak, ludzi i ich postaw, szczególnie gdy nie mamy wiedzy, i dobroci norm kulturowych, która jest podstawą tego, że jakbyśmy stosowali zasadę odwrotną i odrzucili zasadę domniemania dobroci norm kulturowych, to byśmy się pożarli, bo każdy by ze swoje innowacje, normy odrzucał i wprowadzał swoje innowacje kulturowe w imię domniemania dobroci, innowacji i tego, że jakby nie broni zasady, że nie musi uzasadniać do końca, udowadniać błędności norm, tylko po prostu je odrzuca, bo mu się tak wydaje. Bo taki paradygmat se przyjął, jakieś przekonanie i se odrzuca normy. Przecież to jest absurdalne i to funkcjonalnie jest niemądre, bo prowadzi do wieży Babel. Dalej, mówisz, że gatunki, że porównanie pieśni nad pieśniami, bo ja mówiłem, że ona jest dosłowna i mówisz, że w pieśni, ty mówiłeś, że w pieśni nad pieśniami i wielu mówi, bo ty to powtarzasz, w pieśni nad pieśniami, jeszcze raz powiem, to jest chochoł, bo nikt nie ukrywał, że słowo jedno pieszczoty jest zamienione na miłość, to przecież miłość w takim kontekście całej pieśni tym bardziej jest rozumiane, może być rozumiane w kulturze europejskiej jako coś jednoznacznie takiego zmysłowego, tak? Niekoniecznie jako taka miłość agape czy caritas, tylko jako eros. No też tak jest rozumiane słowo miłość. Szczególnie dzisiaj, w dzisiejszym kontekście. Ale to nic, bo choćby nawet to słowo miłość przenoszone z kontekstu innej kultury, której my do końca nie znamy i ta zasada nieoznaczoności mówi o tym, że nigdy nie poznamy nawet współczesnej kultury, a tym bardziej dzisiejszej, o czym już mówię w innych odcinkach. I wracając do tego wątku, zaraz, o czym tu mówiłem? Miłość. Dlatego, Marcin, to, że ty się obraziłeś, bo ja powiedziałem, że wciskasz kit. No tak, wciskasz kit, to jest ten kit. I to ty pierwszy obrażasz, a ja bronię. Po to się wypowiadam. Moja krytyka, ten kit, dotyczy twoich oskarżeń, które są kitem. One nijak z nauki nie wynikają, a sam mówisz w ostatnim wywiadzie chyba takiego pana Przemek Górczyk, jeśli się nie mylę, że jesteś dumny z tego, że z pozycji naukowych cię prawie nikt nie krytykuje w tych komentarzach, ale cię niestety ci ludzie religijni tak cię krytykują, bo obalasz z pozycji naukowych ich mity. To jest pozycja naukowa? Fałszywa wstydliwość? Jak ty to naukowo wykazujesz? Jaka nauka to wykazuje? To jest jakaś narracja, która obowiązuje w popkulturze i z niej też przechodzi do środowisk akademickich, takich zeświadczonych. W pewnym konkretnym typie kultury. Nie jest, to jest stanowisko konkurencyjne wobec religii, a nie żadne badawcze, nie żadne naukowe. I ty tym stanowiskiem obrażasz ludzi. Zarzucasz im pochopnie, łamiąc zasadę domniemania dobroci, która jest przedprawna, a prawo jest tylko jedną z egzemplifikacji, prawo takie stanowione, tej zasady. A ona po prostu wynika z 8 przykazania i nawet jest podstawą spoistości każdego społeczeństwa w świecie cywilizowanym naszym zachodnim. No i bez tego to byśmy się pożarli jak plemiona dawniej, bo każdy ma swoją prawdę i wie lepiej. Jak ja to robię, to jest dobrze, ale jak inny to robi, to jest źle. Jak ja kogoś oczerniam, to dobrze mi wolno, bo taki jest konsensus w naszym środowisku, a jak oni nas oczerniają, to ojoj, nie mają dowodów, a nas oskarżają. No i to jest takie stosowanie zasad wybiórcze. I to jest prymitywne, to jest plemienne. Nie chcesz rozmawiać, no to mówię, przestrzegam ludzi, uważajcie, bo to jest nierzetelne. Tam jest warstwa bardzo ciekawa w pracy Marcina, bo dużo pracy naukowej wykonał. Ciekawej, rozszyfrowywania tekstów, tłumaczenia ich.
To jest żmudna, niezwykle żmudna praca i człowiek, który ją wykonał. Także to jest obraźliwe. Pierwsze, ja przed tym obrazem bronię normy i ludzi, którzy są do nich przywiązani. Co jest też nieuprawnione, to nie jest żadna nauka, to jest wręcz błąd z pozycji naukowej, błąd metodologiczny. Wnioskowanie o rzeczach z porządku nadprzyrodzonego na podstawie ograniczonych praw przyrodzonych. Tutaj nawet nie ma narzędzi, żeby wyjść poza to. A chodzi o, dokładnie to wrócę do tego, jakby o co dokładnie chodzi, o to, że Marcin mówił, że grzech powtarzał za innymi tam badaczami, że grzech pierworodny powtarzał, nie wiem, może sam to wymyślił, no ale też nie chcę mu tego zarzucać, że sam wymyślił, bo to jest akurat zarzut. No ale takie twierdzenia wygłaszał. Nie wiem za kim. Ale wiem, że też takie podobne twierdzenia są redukcyjne. I co wynika z takich twierdzeń? I to było w tytule, sobie przypomniałem. No, jeżeli my możemy krytykować i podważać jakieś zjawiska, które mają wyjaśnienie nadprzyrodzone, jak grzech pierworodny, z pozycji przyrodzonych, biologicznych czy fizycznych, tak? I obalać, no bo z pozycji biologicznych są niewyjaśnialne, wydają się sprzeczne z pozycji fizycznych, czy biologicznych, czy historycznych, no to przecież trzeba było od razu z góry odrzucić zmartwychwstanie Pana Jezusa. No to Marcin, ty jeżeli mi się powołujesz na naukę katolicką, to jest trochę sprzeczne, no bo ty, idąc tym tokiem rozumowania, i tak wielu ludzi do tego to doprowadzi, do takiego neosadyceizmu. Faryzeusze bronili tradycji, a sadyceusze to byli tacy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie ciał, tak? No i takie myślenie może doprowadzić do neosadyceizmu. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara i to wszystko. No a jeżeli my możemy z pozycji biologicznej podważyć, powiedzmy, konsekwencje grzechu pierworodnego dla świata przyrodzonego, no to przecież dokładnie tak samo jest ze zmartwychwstaniem. To są jakieś nadprzyrodzone konsekwencje dla świata przyrodzonego. Dla biologii. Czy nawet nie dla fizyki, może to zjawisko przekracza biologię, ale jest jakieś fizyczne ciało, które chodzi tu po ziemi, no ale to jest niemożliwe, tak? Zmartwychwstać. No i z pozycji biologicznych czy fizycznych, z obecnego etapu wiedzy, bo to też jest istotne tutaj, jak mówimy prawa biologiczne czy fizyczne, to jest obecny etap wiedzy zawsze. Zmartwychwstanie jest niemożliwe. A więc idąc tym tokiem rozumowania, co ty, Marcin, tutaj podważasz moją argumentację zasady nieoznaczoności metafizycznej, bo jeszcze jest ta nieoznaczoność antropologiczna dotycząca rozumienia znaków w kulturze, ich poziomów, czy też podziałów gatunkowych, to zaraz przejdziemy, no to zmartwychwstanie musimy z góry podważyć z pozycji fizycznych czy biologicznych. Taka jest tego konsekwencja. Nie wiem, czy pomyślałeś długo o tym, jak tak argumentowałeś, czy to tak na szybko napisałeś. No ale z twoich wykładów tak wynika. I do tego to prowadzi. Do ludzi mówią, to wszystko, co nas Kościół uczył, jest bez sensu. A więc to, co Panu Jezusie uczył o zmartwychwstaniu, to też może być bez sensu. Nie tylko jeden Kościół, ale inne religie tak samo. To po co w to wierzyć? Jak jedno, żeśmy podważyli, że to jest na przykład redukcyjnym i fałszywym argumentem jest to, że to jest taki topos historyczny powtarzający się, wyjście do Egiptu, że powiedzmy, czy tam czeli królowie, a więc to nie było możliwe. No nie wynika, bo tak samo Pan Jezus wpisuje się też w jakieś ponadhebrajskie czy ponadsemickie toposy powtarzające się ofiary Boga, który złożył ofiarę, zmartwychwstał. No to plagiat, możemy też mówić. To oryginałem Pan Jezus nie jest oryginałem. Oryginałem są te inne tam Ozyrysy czy inne. Też ktoś mógłby takie rzeczy mówić na tej podstawie. Ale to też jest takie popkulturowe gadanie, że chrześcijaństwo dopuściło się plagiatu, odgapiło. Czy to z Egiptu, czy w niewoli babilońskiej, od ludów indoeuropejskich, czy od innych kultur, że odgapiło. Bo ma podobne motywy. Czy z Rzymu, czy nawet czasem z Grecji. Odgapiło, no bo ma podobne. No ale z perspektywy znowu emicznej, czyli członków kultury, wyznawców tej religii, jednej, drugiej, trzeciej, kolejnej, widzisz, na tym to polega. Na tym to polega. Że Chrystus, Pan Jezus, przez to nabiera wiarygodność
że wchodzi właśnie w te obrazy i je urzeczywistnia. A więc to, że te obrazy się tam, możemy je rozpoznać, to jest nauka. To możemy zbadać, że ten topos, ten motyw się powtarza w tej kulturze. To możemy zbadać. Że w Egipcie był podobny tekst jak jeden z psalmów, przykazania i tak dalej, to możemy zbadać. A to, że to są wydarzenia nierzeczywiste, no to już to nie wynika. Tego nie możemy zbadać. A religia odwołuje się, wiedząc właśnie z tej mądrości, wychodzi, odwołuje się do porządku nadprzyrodzonego, a więc do autorytetu, bo widzi, że na poziomie naszych ludzkich dociekań i badań mamy tą zasadę niedomykalności procesu weryfikacyjnego, czyli poznajemy tylko częściowo, jak to czytamy w tym świetnym traktacie metodologicznym, filozoficznym świętego Pawła. Po części bowiem tylko poznajemy, tak? Z perspektywy naszych ludzkich badań, w tym badań naukowych. A więc pewne rzeczy, żeby w pewnych istotnych sprawach uzyskać pewność, to nie dojdziemy do tego, nie udowodnimy jej, nie zweryfikujemy, a więc musimy na wiarę przyjąć. I musimy się zdecydować, komu wierzymy. A dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ktoś nam mówi jakieś, że nauka tak mówi, a my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy nauka tak mówi, a więc wierzymy na słowo tej nauce i na podstawie tego, kiedy podważamy założenia religijne, to my tą naukę stawiamy w miejscu religii, jej powierzamy funkcję religijną. I o tym z tobą, Marcin, gadałem. I to jest w takim miejscu stawiasz religię w umysłowości ludzi, nie religię, tylko naukę. W miejscu religii, bo ludzie tak nie mogą zweryfikować tego, czy ty masz dowody, czy nie. A już pokazałem, jak pewne twierdzenia, jak wątłe są, jak obrażają ludzi. I przewrotne są twoje pretensje, że ja cię nazywam, mówię, że wciskasz kit. Bo wciskasz. To jest właśnie kit. To nie jest nauka. I nie tylko z pozycji naukowych ludzie... Nie tylko dlatego się ludzie obrażają, czy jakby krytykują cię, że ty z pozycji naukowych obnażasz ich mity. To jest takie wyższościowestwo. I ty mówisz, że jesteś dumny. Z czego, Marcin? Ja wiem, że ty kupę roboty wykonałeś, no ale w tej całej robocie możesz się pomylić, jak sam mówisz, możesz się pomylić. I pokazałem ci, gdzie powielasz po prostu schematy narracyjne, kulturowe, popkulturowe nawet. Jak z tą rzekomo fałszywą wstydliwością, co powtarzasz za tym profesorem Slawikiem, tak? Nie wiem, kto to jest. Wiem, że ty go przytaczałeś. I tam słyszę taką narrację, co słyszałem od ludzi w kulturze, taką antyformalistyczną. Ją też już podawałem jej przykłady. Ona nie jest neutralna, ona nie jest naukowa, ona jest przednaukowa i ty z tej pozycji dopiero tworzysz ci, jakby, których naukę kontynuujesz, ten trend w humanistyce, choćby on miał 150 czy 300 lat, to przecież nie możemy go traktować jak wyroczni, bo wtedy powierzamy mu funkcję religijną. Dlatego w swojej pracy magisterskiej, żeby rozwiązać ten problem, kiedy mam do czynienia z religią, kiedy zerza z religią, kiedy z pseudoreligią i tak dalej, no to rozumiesz. No to wyróżniłem kilka rzeczy, że coś jest religią właściwą, odwołuje się do transcendencji, wierzymy na słowo autorytetowi, w pewne nadprzyrodzone założenia, ale są też zjawiska, którym powierzamy funkcje religijne, choć nie będą tych funkcji spełniać dobrze. Tak jak możemy powiedzmy być przekonanymi, że przycisk, który otwiera bramę, ją zamyka. I wciskać, chcąc zamknąć bramę, wciskamy ten, który tak naprawdę ją otwiera, no i wciskamy ją, powierzamy mu funkcję zamykania bramy, ale ta brama się nie zamyka i wciskamy jeszcze bardziej. Nie rozumiemy dlaczego. Robimy coś, powierzamy temu funkcję zamykania, a to nie zamyka. Powierzyliśmy mu tą funkcję. On spełniał źle. I na tym polega odróżnienie właśnie religii od funkcji religijnej. No i jeszcze do tego kategorię potrzeby religijnej, czyli związanej z ograniczonością umysłu i potrzeby zakotwiczenia się, legitymizacji czynności, pomimo tego, że sami nigdy nie możemy z racji ograniczoności naszej indywidualnej, ale i społecznej, czasowej, życiowej, tego życia nam braknie, nie możemy wszystkiego zweryfikować, wszystkiego, co nam potrzebne do życia, założeń, które nam są potrzebne do funkcjonowania w świecie. Więc potrzebujemy jakiejś instytucji, autorytetu, na którego szczycie jest religia, która weryfikuje wszystkie inne autorytety. I to jest funkcja religijna. Na razie tyle. Kończymy dzisiaj.